bardzo serdecznie w filmowym codzienniku. Oczywiście nomen omen jak codziennie. Poruszymy dzisiaj 3 filmowe jak najbardziej tematy. Po pierwsze, Keanu Reeves i Sandra Bullock chcą powrócić w filmie Speed 3 albo w jakimś innym filmie, bo chemia jak najbardziej pracuje między nimi. Po drugie, i to będzie bardzo, można powiedzieć, kontrowersyjne, Nicolas Cage wystąpi w filmie jako Józef, a FKA Twigs jako Maria i to będzie horror, dosłownie. I po trzecie, Vin Diesel powraca jako Riddick. Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia. Więc na tych 3 tematach dzisiaj się skupimy. A jeżeli chcesz być na bieżąco, daj suba i włącz dzwonek z opcją wszystko, a ja nie przedłużam. I zaczniemy od Keanu Reevesa i Sandry Bullock, bo to rzeczywiście jest elektryzująca informacja. Po pierwsze, jest to artykuł Joe Blow. Tutaj bardzo ładnie nam się to wyświetla, przetłumaczony jak zawsze przez Filmweb. Co powiecie na to, że Keanu Reeves i Sandra Bullock raz jeszcze wsiedli do pędzącego pojazdu? Gwiazdy przyznały w najnowszym wywiadzie, że chętnie zagrałyby w kontynuacji filmu Speed Niebezpieczna Prędkość. Co wy na to? Proszę bardzo. Podczas wspólnego wywiadu dla podcastu 50 Miles per Hour Keanu Reeves i Sandra Bullock przyznali, że chętnie nakręciliby razem Speed 3, a jeśli nie Speed 3, to cokolwiek innego. Uważają bowiem, że mają razem na ekranie unikalną chemię. Zanim umrę, zanim opuszczę tę planetę, uważam, że Keanu i ja musimy zrobić coś razem przed kamerą. Czy będziemy już na wózkach i z balkonikami? Może, ale na skuterach też w Disneylandzie jest taka opcja. Czuję jakiś zew, mam poczucie, że coś nie zostało zrobione. Chciałabym popracować z tobą raz jeszcze, zanim zamkną się nasze oczy, powiedziała Sandra Bullock. Speed Tu jest informacja, czemu Speed 2 się nie udał. Speed z 1994 roku Jana de Bonta z Reevesem i Bullock w rolach głównych był wielkim hitem. Reeves nie wrócił jednak w kontynuacji. Speed 2 wyścig z czasem z 1997 roku, gdzie zastąpił go Jason Patrick. Swoją drogą bardzo zła rola. Kontynuacja okazała się box office'ową porażką. Bullock wielokrotnie przyznawała, że żałuje występu w tej produkcji. Mam jeden film, na który nikt nie poszedł i co do którego wstydzę się, że w nim wystąpiłam. Nazywa się Speed 2, przyznała aktorka w 2022 roku. Mówię o tym bardzo głośno. Film nie ma sensu. Ta łódka, która bardzo powoli płynie w stronę wyspy. Wówczas nie przemówił do mnie scenariusz i tłumaczył swoją rezygnację z powrotu do roli Keanu Reeves w 2021 roku. Bardzo chciałem znowu pracować z Sandrą Bullock, uwielbiam grać Jacka Traverna i uwielbiam Speed, ale statek pasażerski bez jaj. Nie miałem nic przeciwko zaangażowaniu w projekt i innych artystów, ale wydawało mi się, że coś jest nie tak. Reeves i Bullock spotkali się jeszcze na planie melodramatu Dom nad jeziorem. No byłaby to rzeczywiście niesamowita sprawa, gdyby po raz wtóry, po wielu latach, tutaj patrzcie, 91 rok, no to w tym momencie już 33 lata, od kiedy ten film rzeczywiście miał swoją premierę. Druga część, no tak, rzeczywiście nie wyszło. Jan de Bont to troszkę zahamowało jego karierę reżysera, bo pamiętam, że wcześniej oczywiście był Twister, później no jak najbardziej Speed, więc kilka tych produkcji było. Mam nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Życzę powodzenia i oby było dobrze. Z tą produkcją nie wiem, naprawdę nie wiem jak sobie poradzić, bo Nicolas Cage jako Józef i FKA Twigs jako Maria podaje nam deadline i to może być rzeczywiście bardzo zaskakujące. Ten projekt filmowy z całą pewnością podzieli widownię. Część nie będzie się mogła go doczekać, inni już szykować będą różańce, przekonani, że czeka ich obraza uczuć religijna. A wszystko przez horror The Carpenter's Son. Carpenter to jest oczywiście stolarz cieśla, więc można przetłumaczyć jako syn stolarza, syn cieśli. Za The Carpenter's Son odpowiada angielski reżyser egipskiego pochodzenia Lofty Nathan, między innymi w dorobku Harka. Punktem wyjścia dla fabuły będzie apokryf z II wieku naszej ery, Ewangelia dzieciństwa Tomasza, który opisuje dzieciństwo Jezusa w Egipcie. Film utrzymany będzie w konwencji horroru, a jego gwiazdami są Nicolas Cage jako cieśla, znaczy oczywiście Józef, i FK Twigs jako matka. No rzeczywiście, zobaczymy jak to będzie wyglądało. W obsadzie są też Noah Jupe jako chłopiec i Suheila i Jakub. The Carpenter's Son to mroczna historia rodziny ukrywającej się w rzymskim Egipcie. Syn znany jedynie jako chłopiec pod wpływem tajemniczego dziecka zaczyna odczuwać wątpliwości i buntuje się przeciwko swojemu opiekunowi, cieśli. Bunt ten ujawnia jego wrodzone moce oraz przeznaczenie, którego nie pojmuje.
Kiedy zaczyna eksperymentować ze swoimi mocami, chłopiec i jego rodzina stają się celem ataków koszmarów, zarówno tych naturalnych, jak i nadprzyrodzonych. No, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo dziwny sposób na horror o takiej tematyce. Zobaczymy, jak to będzie, ale ostatnimi czasy Nicolas Cage pokazał, że on może wziąć nawet najbardziej dziwaczną rolę i z tego albo wyjdzie coś super świetnego, jak na przykład Świnka czy inne jego projekty, a czasami może wyjść z tego Renfield czy inne rzeczywiście niekoniecznie dobre produkcje. Zobaczymy, jak to będzie tym razem. Mam nadzieję, że Nicolas Cage, który przeżywa w tym momencie swoją 48. młodość, pokaże: nie, spokojnie, ja wiem, co się dzieje i to nie będzie powiedzmy kolejny film, za który będę musiał się wstydzić. Mam taką nadzieję, nie tylko ja, ale nie tylko on powraca do swoich korzeni, no może nie do korzeni, ale Nicolas Cage, wiadomo, że nie zaczynał w horrorach, ale zaczynał w Riddicku i właśnie to rola Riddicka przyniosła Vinowi jego sławę, sprawiła, że stał się super gwiazdą. W końcu Vin Diesel wraca jako Riddick, wiemy, kiedy ruszą zdjęcia, podaje nam The Hollywood Reporter. Strata jednych to zysk innych, ponieważ w tym roku nie będzie zdjęć do widowiska Szybcy i Wściekli 11. Vin Diesel ma w końcu czas, by powrócić do serii, dzięki której zyskał światową sławę. Wiemy, kiedy ruszą zdjęcia do filmu Riddick Furia. Trzeba przypomnieć, że Furia to jest nazwa planety, na której się wychował Riddick. Vin Diesel od dekady sugerował, że Riddick Furia powstanie. Widowisko formalnie zostało ogłoszone przed rokiem, wielu fanów jednak powątpiewało, czy zapowiedzi zmienią się w czyny. Diesel ma jednak już domknięty budżet, a nawet sporo umów z dystrybutorami. A ponieważ na plan Szybkich i Wściekłych 11 wejdzie dopiero w przyszłym roku, ma też czas. Pierwszy klaps na planie widowiska Riddick Furia padnie już za 3 miesiące, 26 sierpnia. A kim jest Riddick? Seria o Riddicku, choć cieszy się mianem kultowej, nigdy nie była box-office'owym przebojem. Zrealizowane w 2000 roku Pitch Black przy budżecie w wysokości 23 milionów dolarów zarobił na całym świecie jedynie 53 miliony 200 tysięcy dolarów. I trzeba przyznać, że bo widziałem ten film w kinie, kiedy poszedłem na ten film, no to byłem jednym z niewielu widzów na sali. Kroniki Riddicka z 2004 roku kosztowały 105 milionów, lecz zgarnęły zaledwie 115 milionów 800 tysięcy dolarów, więc krótko mówiąc straciły, bo trzeba pamiętać, że w tym budżecie 105 milionów nie ma uwzględnionego budżetu na reklamę, a ten w obecnych czasach, wtedy raczej nie, ale w obecnych czasach potrafi wynosić nawet tyle samo, co produkcja. Zresztą Francis Ford Coppola za swój film Megalopolis dał 120 milionów i pragnie znaleźć dystrybutora, który wyłoży 100 milionów dolarów na dystrybucję. Ostatni jak dotąd film Riddick z 2013 roku poradził sobie najlepiej, bo przy kosztach realizacji w wysokości 38 milionów dolarów jego wpływy wyniosły 98 milionów 300 tysięcy dolarów. A trzeba pamiętać, że Riddick tak naprawdę to była nowa wersja filmu Pitch Black, bo ogólnie fabuła jest ta sama, tylko jest więcej, mocniej, głośniej. Seria jest ukochanym dzieckiem Vina Diesla. Po kasowym fiasku Kroniki Riddicka aktor był zdeterminowany do odkupienia praw do serii. By to osiągnąć, zgodził się na powrót do cyklu Szybcy i Wściekli. Było to w filmie Szybcy i Wściekli 3 Tokyo Drift. Akurat takie były wymogi studia. Słuchaj, odsprzedamy ci prawa, ale musisz wystąpić, jak najbardziej musisz wystąpić w Szybkich i Wściekłych. A stało się tak, ponieważ Diesel pierwotnie chciał zakończyć swoją przygodę z cyklem Szybcy i Wściekli na pierwszej części. Aktor od lat pracuje z reżyserem oryginału Davidem Tuchim nad fabułą nowej odsłony. Tuchi będzie reżyserem filmu Riddick Furia po prostu. W nowym widowisku kosmiczny kryminalista oraz mistrz sztuki przetrwania Richard B. Riddick powraca nareszcie na rodzimą planetę, którą ledwie pamięta. Bohater obawia się, że imperium nekromangerów pozostawiło Furię w zgliszczach. Jak się jednak okazuje, mieszkańcy nie złożyli broni i walczą teraz z nowym wrogiem. Jestem ciekaw, czy będzie to chociażby trochę nawiązanie do animacji, która powstała wiele, wiele lat temu, właśnie pod tym samym tytułem. Czas pokaże rzeczywiście, jak to będzie ubrane, jak to wszystko będzie wyglądało. Mam nadzieję, że będzie dobrze, zacnie, bo ja akurat Riddicka darzę dużym sentymentem. No wiadomo, wiele, wiele lat już ten film temu w kinach widziałem i powiedzmy jako nastolatek, tak, zapadł w pamięć. A my dziękuję bardzo. Widzimy się znowuż
Tak, szybciej niż ci się wydaje. Czyli krótko mówiąc